cześć, witam wszystkich w obiecanym odcinku, który jest kontynuacją unboxingu i dzisiaj będzie na temat tylko i wyłącznie funkcji oraz dekodera tego modelu. I na początku powiem, że dekoder, który zainstalowany jest w tym modelu, jest to oryginalny dekoder Pico Smart Decoder XP 5.1 Plus 22, a jego numer katalogowy 56599. Zanim przejdziemy do pokazania wszystkich funkcji dekodera, chciałbym jeszcze wspomnieć o profilowaniu lokomotywy. Jak wspomniałem w poprzednim odcinku, jest ona ustawiona już fabrycznie na prędkość 110 km/h, czyli tak jak oryginał, ale mówiłem też, że musiałem zwiększyć bezwładność hamowania i przyspieszania, ponieważ dla mnie ona za szybko hamowała i za szybko przyspieszała. Jeszcze tylko szybciutko pokażę, w jaki sposób lokomotywa w tym momencie przyspiesza po moim przestawieniu i jak hamuje. Więc zobaczmy sobie to. Ja już ruszam lokomotywą na maksa. Uwaga, jest max i start. Teraz jest na maksa, wyjedzie z tunelu, to zacznę hamować. Stop. I lokomotywa cały czas hamuje. Hamujemy. I już, zatrzymała się. I ten sposób hamowania i przyspieszania bardzo mi odpowiada. Fajnie to wygląda, w miarę realistycznie, aczkolwiek trzeba uważać, żeby nie wjechać niechcąco w inny skład. Jak chcemy szybko zahamować, czy też fajnie zatrzymać się na stacji, musimy to robić z wyczuciem. No i może na początek zajmiemy się funkcją F0, czyli światłami czołowymi i końcowymi składu. Załączam światła. Tak załączają się i wyłączają światła czołowe. Jeżeli zmieni kierunek, oczywiście to zmieniają się one na czerwone, ale zwróćcie uwagę, co się dzieje. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać na filmie. Te światła nie zmieniają się momentalnie. One tak delikatnie najpierw się wygaszają, a potem załączają się światła czerwone. To samo dzieje się, jeżeli wyłączamy światła. One się powolutku wygaszają. Nie wyłączają się momentalnie, tylko tak powolutku się wygaszają. Zwróćcie uwagę. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli mamy włączone światła czołowe, w kabinie jadącej do przodu, tej sterującej, zapala nam się jeszcze pulpit sterowniczy. Zobaczcie, jest podświetlony pulpit sterowniczy, ja go może tak pokażę ręcznie już. Zapala nam się pulpit sterowniczy, spróbuję to wyłączyć i włączyć. Włączony. On się włącza automatycznie razem ze światłami czołowymi, nie ma możliwości sterowania nim osobno. Ale takie coś także jest odwzorowane w tym modelu. Więc tak się prezentuje funkcja F0. Pod F1 zapisane jest uruchomienie silnika i dźwięk samej jazdy. I wyłączenie funkcji.
i w tym momencie lokomotywa ma wyłączony silnik. Ale w dekoderze zaimplementowana jest taka właściwość funkcji F1. Jeżeli włączymy funkcję F1 w tym momencie i ja przekręcę gałkę manipulatora, że chcę, żeby pociąg jechał, o zobaczcie, on nie pojedzie teraz, widzicie? Silnik lokomotywy zostanie dopiero uruchomiony po całej procedurze odegrania właśnie dźwięku uruchomienia. I tak działa właśnie ta funkcja F1. Bardzo fajnie to realistycznie wygląda. I teraz już lokomotywa sama rusza po jakiejś chwili. To myślę, że funkcję F1 mamy omówioną. Przestawimy sobie skład. Teraz omówimy sobie funkcję F2. W zasadzie nie ma tutaj co omawiać. To jest zwykły sygnał dwutonowy. Uwaga. Trójeczka to mamy podświetlenie kabiny. Proszę bardzo, załącza nam się oświetlenie w kabinie, która jest przodem ustawiona do kierunku jazdy. Jeżeli zmieni kierunek jazdy, to zapali się światło w drugiej kabinie. Więc wyłączam. Żeby w miarę dobrze pokazać czwórkę, przestawiłem sobie delikatnie kamerę, ponieważ czwórka jest to załączenie oświetlenia wewnątrz przedziałów. I zwróćcie uwagę, jak odwzorowane jest fantastycznie zapłon świetlówek fluorescencyjnych. Każdy to pamięta na pewno, że włączanie tych świateł właśnie w taki sposób się odbywało. I zwróćcie uwagę, że za każdym razem inny człon zapala się pierwszy i w inny sposób te światła w kabinach się zapalają. Fajnie to jest rozwiązane, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Pod funkcją 5 kryje się oświetlenie tablicy docelowej pociągu, więc zapala nam się w tym przypadku napis Legnica, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Podświetla nam się tablica kierunkowa składu. Bardzo fajne rozwiązanie, fajnie to wygląda, naprawdę super. Funkcja numer 6 jest to nic innego jak przyciemnienie świateł. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, bo nie wiem, czy kamera nie będzie tego kompensowała, ale ściemnia światła czołowe składu. Następnie funkcja F7 załącza nam światła manewrowe składu, więc także to jest odwzorowane. Światła manewrowe zazwyczaj palą się, zawsze powinny się palić od strony maszynisty, więc tak się dzieje w tym przypadku. Włączenie świateł manewrowych aktywuje dodatkowo tryb manewrowy. Cóż to takiego? Ano tryb manewrowy to jest nic innego jak takie zredukowanie do 1/3 krzywej prędkości lokomotywy. Chodzi o to, że lokomotywa na przykład nie pojedzie szybciej niż około 1/3 swojej maksymalnej prędkości. Każdy stopień prędkości jest redukowany do 1/3 swojej podstawowej wartości. Tak to mniej więcej działa. Następnie mamy 8. 8 jest to sygnalizacja jazdy po torze niewłaściwym. To też pewnie już znacie z modelu ET21. Z tyłu palą się 2 czerwone, ale w kierunku jazdy do przodu pali się już światło czerwone i 2 białe, czyli zgodnie z przepisami. No i funkcja 9 oraz 10 można używać jednocześnie. Jest to oświetlenie czoła pociągu lub końca pociągu i przydatna jest ta funkcja w zasadzie tylko i wyłącznie, gdy te dwie jednostki mamy spięte na przykład w podwójnej trakcji. Wówczas w jednym składzie włączamy tylko tylne światła, czyli światła końca składu, a w jednostce prowadzącej skład włączamy światła przednie. I to jest funkcja F9 i F10. Taka ciekawostka. I słuchajcie, teraz przechodzimy sobie do funkcji 11. I funkcja 11 to jest stopniowe przyciszanie dźwięku. Ja to może zaprezentuję. Jak wciskamy raz funkcję 11, jest troszkę ciszej, znowuż jest troszkę ciszej, znów jest troszkę ciszej i dźwięk zostaje całkowicie wyciszony. Po następnym kliknięciu
Jeszcze raz w funkcji 11 wracamy do fabrycznego poziomu głośności. Powiem, że z tą funkcją spotkało mnie takie nie zdziwienie, ale zaskoczenie. Nawet się troszkę przeraziłem. Chodzi o to, że bawiąc się funkcjami podczas sprawdzania modelu, wyciszyłem sobie dźwięk całkowicie w jakiś sposób, klikając po prostu na te funkcje. I za kilka dni, chcąc uruchomić model, okazało się, że żaden dźwięk w modelu nie działa. Jakież było moje zdziwienie, jak widzę, że na multimausie nie było włączonej żadnej funkcji, a model nie chce wydawać żadnych dźwięków. Nawet próbowałem resetować dekoder, ale nic to nie dawało. Słuchajcie, już miałem odsyłać model na reklamację, ale jeszcze raz zagłębiłem się w instrukcję i coś mnie natchnęło, żeby włączyć tą funkcję F11 i okazało się, że wszystko się, że tak powiem, przywróciło do stanu pierwotnego. Ale jaki z tego wniosek? Że ustawienie tego parametru głośności funkcja F11 po prostu dekoder zapisuje na stałe gdzieś i nawet reset dekodera nie przywraca po prostu ustawienia fabrycznego stanu funkcji 11. Także uważajcie na to, jeżeli by Wam zniknął nagle dźwięk w tym modelu, to jest to właśnie wina funkcji F11, że gdzieś przez przypadek sobie przyciszyliście całkowicie dźwięk. Funkcja F12 jest taką funkcją, która przycisza dźwięk, czyli jakiś tryb tunelowy. Lokomotywa chodzi, dźwięk wydaje, ale robi to bardzo, bardzo cichutko, tak jakby taki gotowy tryb, taki lekki wyciszenia całego modelu. Podobnie działający co funkcja F11, ale nie do końca, bo tutaj mamy tylko jeden stopień działania. No i tutaj pójdzie szybko. Pod 13 mamy sygnał wysokotonowy. Pod 14 niskotonowy. Pod 15 dźwięk otwierania drzwi. I w momencie, gdy ją dezaktywujemy, czyli jeszcze raz naciskamy funkcję 15, mamy sygnał odjazdu oraz zamknięcie drzwi. Szesnastka jest to dźwięk otwierania i zamykania drzwi pomiędzy jednostkami. Siedemnasta jest to komunikat. Dzień dobry, proszę przygotować bilety do kontroli. I 18 także komunikat gotowości odjazdu składu. Pociąg 513 gotów do odjazdu. 19 jest to taka specjalna funkcja, która opisana jest tutaj w instrukcji dekodera jako hamulec awaryjny. Jak ona działa? Otóż jak załączę tą funkcję 19, zaciągnięty zostaje hamulec w lokomotywie wirtualnie i lokomotywa pomimo, zobaczcie, przekręcania manipulatora nie pojedzie. Dopiero muszę ustawić w pozycji zerowej manipulator, zwolnić funkcję 19 i dopiero po chwili mi pociąg odjedzie. Jeżeli mamy sytuację odwrotną, czyli zaraz sobie ją przetestujemy, jeżeli pociąg jedzie i teraz włączymy funkcję 19, zwróćcie uwagę, pociąg automatycznie się zatrzymuje i dalsza jazda jest niemożliwa do momentu, gdy ustawię manipulator w pozycji zerowej oraz nie wyłączę funkcji 19, czyli nie zluzuję wirtualnie właśnie tego hamulca. I tak właśnie przedstawia się sposób działania funkcji 19, czyli hamulec awaryjny. Następnie mamy teraz kilka funkcji dźwiękowych i pierwszą z nich to jest dźwięk otwierania okna pasażera. Jest to pod funkcją 20. Następnie mamy dźwięk podnoszenia pantografu F21.
Funkcja 22. Mamy okno kabiny maszynisty. Oraz drzwi w kabinie maszynisty. Następnie pod funkcją 24 mamy sprężarkę pomocniczą. Oraz legendarny już dźwięk sprężarki. Pod funkcją 25. Mamy dźwięk sprzęgania. Zostało nam jeszcze omówienie dwóch funkcji. Pierwsza z nich to jest F27, to jest wyłączenie wentylatorów rozruchu, więc jak teraz słyszycie w tle chodzą wentylatory, ja ruszam składem i słychać wentylatory. Jeżeli aktywuję funkcję 27, słyszycie? Ustał dźwięk wentylatorów rozruchowych. Nie ma, włączam i znowuż dźwięk taki syczący powraca. No i funkcja 28 to jest hamulec. Po prostu. I to było wszystko, jeżeli chodzi o funkcję. Myślę, że teraz już wszystko jest jasne. Szczególnie uważajcie, przypominam, na tą funkcję F11, którą można sobie ładnie namieszać w dekoderze. No i także polecam uważać na funkcję 19, która jest właśnie tym hamulcem awaryjnym. Może się tak zdarzyć, że też jak włączycie tą funkcję, to po uruchomieniu makiety nie będziecie mogli ruszyć składem i będziecie myśleli, że z lokomotywą, ze składem coś jest nie tak. I przypominam także jeszcze o jednej rzeczy, żeby można było skorzystać z wysokich numerów funkcji, pamiętajcie zaktualizować swoje multimausy i inne manipulatory do najnowszych wersji, a ja się z Wami już żegnam i odjeżdżam sobie moim składem na bocznicę. Także trzymajcie się gorąco. Cześć.